Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, co za mną, pełna cywilizacja. W końcu dotarliśmy do Punta Cany. Mamy wynajęty taki apartament mały, Rosa Hermosa. I wczoraj żeśmy mieli tylko troszkę czasu, żeby się tutaj rozejść po osiedlu. Za chwilę obrócę kamerę i pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Akurat po prawej fajny budynek. Wszystko pod światło, ale mam nadzieję, że widać, jaki piękny niebieski kolor. Tu jest dość sporo takich apartamentów, właściwie wszystko jest zabudowane. Jest dookoła bardzo dużo sklepików, także fajne miejsce. Do plaży mamy ile, Adaś? Maksimum 10 minut, nawet tak. Na piechotę. 10 minut i wczoraj mieliśmy okazję na krótki spacer. Wygląda to zupełnie inaczej. Wszyscy na plaży są bardziej podobni do nas. Mówię tutaj o kolorze skóry. Wygląda to tak troszkę dziwnie, nie? To znaczy dziwnie, pewnie normalnie, ale dla nas to jest trochę dziwne. Ale tłumy były naprawdę spore, także teraz wyruszamy tam z samego rana, żeby sobie spokojnie nagrać i może pokazać Wam tą plażę. Sami osądzicie, jak różne są plaże Punta Cany w porównaniu z naszymi ukochanymi z Samany i terenami Las Terenas. I podkreślam, teraz jest wcześnie rano, ale na pewno dodam parę ujęć jednak z godzin popołudniowych, żebyście mieli okazję zobaczyć i może przyznać, że jednak Samana oferuje dla osób, które kochają naturę i taki wypoczynek troszkę sam na sam, jednak coś więcej. Okay? Ale jeszcze i tu jest trochę inna pogoda, zauważyliśmy. Troszeczkę jakby taka chyba lepsza. Lepsza pogoda, tak, jest dużo więcej słońca. Wczoraj był dość ciepły dzień i jakoś mniej wiatrów, wyjątkowo, bo słyszałam, że akurat w Punta Canie wieje jak... ale póki co my doświadczamy naprawdę ciepłą pogodę. Co nam się dość podoba, to jednak po takim pobycie w mniejszych wygodach doceniamy te wszystkie rzeczy typu pralka i suszarka. Dosłownie nasze ubrania śmierdzą, żeby nie powiedzieć capią. Już nie, ale wczoraj to był jeden wielki smród. Mieliśmy okazję to wszystko przeprać i kiedy wyjmujemy ubrania z suszarki, one pachną, a nie są nasączone wilgocią, to jest naprawdę różnica. Skieruję kamerę troszkę na bok, żeby Wam pokazać, że nawet w Punta Canie Dominikana to jednak Dominikana. Podziwiając najnowsze ujęcia z drona krążącego nad Punta Caną, trudno uwierzyć, że ta miejscowość wypoczynkowa leżąca we wschodniej części Dominikany, gdzie spotykają się Ocean Atlantycki i Morze Karaibskie, jeszcze w latach 50. była słabo zaludnionym i niezagospodarowanym regionem. Szacuje się, że była to bardzo mała wioska, składająca się głównie z kilku lokalnych społeczności zajmujących się rybołówstwem i rolnictwem na własne potrzeby, rozsianych wzdłuż wybrzeża. Liczba mieszkańców z tamtego okresu prawdopodobnie wynosiła maksymalnie kilkaset osób. Punta Cana jako region nie została odkryta w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, jak niektóre historyczne miejsca czy terytoria. Zamiast tego przekształciła się w znane dziś miejsce turystyczne dzięki celowemu rozwojowi. W latach 60. XX wieku grupa amerykańskich inwestorów dostrzegła jego potencjał turystyczny i dzięki dziewiczym plażom i naturalnemu pięknu tego regionu. W roku 1969 inwestorzy ci kupili duży obszar ziemi, początkowo nazywając go Punta Boracion, tak zwany pijany punkt,
Potem nazwę zmienili na Punta Cana, aby lepiej oddać jego atrakcyjność. Pierwszy mały hotel Punta Cana Club został otwarty w 1971 roku. Jednak prawdziwa transformacja regionu rozpoczęła się w roku 1984 wraz z budową międzynarodowego lotniska Punta Cana, co uczyniło go dostępnym dla turystów z całego świata. Tak więc zamiast być odkrytą, Punta Cana została celowo przekształcona w tropikalny raj, za który dziś jest znana. Po naszej lewej stronie jakieś starsze apartamenty. Zobaczcie ten ogromny mur. Adam jest wysoki chłop. Stań przy murze, Adam, pod mur. Proszę, taki mur, żeby czasem Adam tam nie wszedł. To jest takie zabezpieczenie. A dodatkowo tutaj popatrzcie, ile ci murarze musieli wypić prezydentę piwa. I nawet jest Korona i nawet jakieś inne, żeby nikt później przez to nie mógł przejść. Skąd wiemy, że to są jedne z pierwszych budynków? Dlatego, że teraz już takie mury, że tak powiem, wychodzą z mody. Coraz więcej jednak mieszkańców czy turystów jednak rozumie, że to nie jest jakieś niebezpieczne miejsce. Punta Cana jest tak naprawdę jednym z najbezpieczniejszych miejsc w ogóle na całej Dominikanie, także to jest prawdopodobnie niepotrzebne. Jak ktoś ma się włamać, to się włamie, a wygląda to po prostu smutno, te wszystkie jakieś, jak to się nazywa, te wires, te kable, nie kable, tylko druty kolczaste, czy jakieś elektryczne ogrodzenia. Pastuch elektryczny. Dosłownie, no. O, kolejnym punktem wycieczki jest, będę Wam chciała powiedzieć o różnych rodzajach palm. I tutaj mamy palmę. Adam wczoraj słusznie zauważył, zaraz Wam ją pokażę. Palma amerykańska. Nie wiem, czy to widać. Nie wiem, czy to widać dlaczego. Tam są inne palmy z tyłu w porównaniu, a ta się troszeczkę czymś różni. Jeżeli ktoś wie czym, dajcie znać w komentarzach. Bardzo sporo jest tutaj nowych budynków. Widać to oczywiście od razu po tym, jak wszystko wygląda no czyściutko. Przede wszystkim nie ma zacieków, także widać, że i ta część Punta Cany no mocno się rozwija, bo dosłownie na prawo, na lewo powstają nie tylko sklepy. Sklepów jest cała masa, ale zobaczcie, tyle apartamentów. I jesteśmy dosłownie kilka kroków przed linią brzegową. Można zauważyć, że jest tu pełno różnego typu kafejek, barów. Właściwie jest tutaj wszystko zabudowane. Nie jest to taka plaża, gdzie można biegać na golasa. Adam jest załamany. Jakoś damy radę. Damy radę. Tutaj fajne malunki. Jednak można swój talent wyrazić w formie innej niż jakieś paskudne graffiti. Jeżeli ogląda ktoś to, kto robi takie beznadziejne graffiti na murach, to nikt tego nie lubi. To nie jest żadna sztuka. Z głodu tutaj na pewno nigdzie nie można będzie umrzeć, bo dosłownie jest tu hotel na hotelu, a restauracja na restauracji. Dzisiaj się udamy na lewo, a potem może uda nam się przejść jeszcze nieco dalej. Chcemy zobaczyć, o co tu chodzi na tej plaży. Piaseczek jest, słuchajcie, przepiękny, biały, trochę jak na Florydzie, a woda jest ogrodzona. To jest chyba zabezpieczenie nie tylko przed, to jest chyba przed glonami, ja myślę, bo wiem, że zbierają tutaj te wszystkie farfocle z plaży, ale też może to wskazuje, dokąd można pływać, bo tutaj już też są motorówki i różnego takiego typu
wynalazki natury. Muszę kamerę teraz trzymać w ten sposób, bo światło ostro świeci. Także zbędne tutaj są jakiekolwiek moje komentarze. Chcę Wam pokazać tą plażę Punta Cany, jak wygląda i zwrócimy wspólnie uwagę na jedną rzecz, ale to za chwilę. Gotowi? Plaża Punta Cany, o której? O 8 rano. Algún día volverás tú al lado mío y yo de testigo. Vamos 1, 2, 3, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven. Sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres, sé que tú quieres. Obecnie Punta Cana to popularne miejsce dla turystów poszukujących relaksujących wakacji w słońcu. Populacja 139 000 mieszkańców stale rośnie. W roku 2023 Punta Cana przyjęła prawie 1,7 miliona podróżnych z USA oraz około 83 000 Dominikańczyków mieszkających za granicą. Był to wzrost o jakieś 29% w porównaniu z poprzednim rokiem. Z białych, piaszczystych plaż i tropikalnej pogody ze średnimi temperaturami wahającymi się od 78 do 88 stopni Fahrenheita przez cały rok. Region charakteryzuje się również wysokim wskaźnikiem obłożenia hoteli. Turystyka na Dominikanie stanowi bardzo ważny sektor gospodarki kraju. Czy wiecie, że w 2023 roku Dominikanę odwiedziło ponad 10 milionów turystów, co czyni ją najpopularniejszym kierunkiem turystycznym na Karaibach i plasuje w pierwszej piątce w obu Amerykach. Punta Cana ma naprawdę wiele hoteli i ośrodków wypoczynkowych. 4407, tak dokładnie. W tym ponad 50 mega kurortów. Koszt pobytu w kurorcie w Punta Cana, Dominikanie, może się różnić w zależności od wybranego ośrodka, no i oczywiście od pory roku. My akurat preferujemy wakacje na prywatnych kwaterach. Yo sé que tú quieres, sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres, como acariciarte y conocerte de raíz. Inicio el futuro, bebé, ya tú sabes. A tutaj za nami powstaje kolejny wielki hotel. Kopara ostro działa od samego rana. Trochę jesteśmy zdziwieni, że znowu budują tak blisko linii brzegowej. Tam jest cały projekt narysowany, więc widać nawet na murze, na plakacie, jak to będzie wyglądało. A wszystkie są podobne, także nie będziemy nawet się tam zbliżać. A dlaczego się dziwimy? Adam, jesteś zdziwiony? Adam zapuścił wąsa, bo uwielbia Sławomira. I trochę to była taka inspiracja Sławomirem. Zobaczcie, jak pięknie wąs wygląda oświetlony przez słońce poranne. Troszkę się dziwimy. Dlaczego tak blisko? Bo zobaczcie, tutaj wczoraj właśnie dotarliśmy i zastanawialiśmy się, o co tutaj chodzi z tym murem. Nagle taki duży mur przez ścianę i tak naprawdę dalej nie wiemy, o co chodzi, ale wygląda na to, że tutaj jednak dość mocno wdzierają się fale w linię brzegową i niszczą no tak naprawdę co? Miejsce, gdzie turyści wypoczywają. I zobaczcie teraz to. Tak naprawdę ten mur już nie jest pionowy. Adam, zobacz! Ten mur był do tej wysokości. Widzicie tutaj? Dotąd kiedyś tutaj musiał być piasek, co by się bardzo mocno zgadzało z tym, jak wymyło tutaj wszystko. Mur pęka
zapadł się. Zaraz za tym jest kolejny, no bardzo ładny hotel. I tu już naprawdę mocno widać no taką erozję. O, jaki piękny ptak tam leci. Trochę mnie zatkało, bo tak dosłownie sobie myślę, ile to musiało być. To już jest kilkanaście metrów. Zobaczcie, jaka to jest wysokość. A zaraz nad tym jest hotel. I tam budują następny. Może ten hotel idzie. Tak, może już sobie ten hotel odbiera pomału. Widać, że to się wydarzyło chyba niedawno, może na przestrzeni lat, nie wiem, bo jesteśmy tutaj pierwszy raz, ale widać, że te kawałki drzew, to są akurat palm, będą do czegoś tutaj wykorzystane. I tutaj... Znaczy, oni je trzymają, żeby to dalej nie szło pewnie, bo to zatrzymuje falę. Tak, ale widzisz, te poskładane można wykorzystać, oni je wykorzystują jako taki mur fajny czasem, a jeszcze nie jest użyty. Tu jest ochrona, ale tutaj ochrona nie pomoże. Przed wodą tutaj nic nie pomoże. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak to wyglądało jeszcze rok czy dwa temu. Może gdzieś poszperamy jakieś nagrania, no ale tu widać jeszcze, że rosną na tym kawałku jakieś rośliny. Także to musiał być jeden z ostatnich huraganów prawdopodobnie. Może nawet ten ostatni. Pora huraganowa tutaj przypada gdzieś na wrzesień, czyli wrzesień, no parę miesięcy temu, może nie tak dawno. A tutaj, słuchajcie, za chwilę, bo palma palmą, palmy to tak podmywa sobie i jakoś palmy sobie z tym radzą. Ale zobaczcie, tutaj jest przykład przeogromnego drzewa, które zostało też wydarte z korzeniami. Palmy mają małe korzenie, tak naprawdę są to takie kule, ale zobaczcie, tu są potężne drzewa, czyli te, nie? One tu musiały rosnąć wiele lat i je wydarło, czyli to jest przykład, że jednak no bardzo silne musiały być tutaj te wiatry i uderzenia palm, żeby takie drzewo wydrzeć. Nawet to, zobaczcie. Ojej, piękny ptak u góry. Co to za ptak? I takie tutaj widoczki. Nie będę się długo na tym wszystkim skupiać, ponieważ tak naprawdę wszystko wygląda podobnie. Zobaczcie, tutaj beczki wypełnione piachem. Też próbują tą plażę gdzieś ratować. A za chwilę Wam pokażę, że to są dość wielkie beczki, które już tutaj są znowu odsłonięte i niedługo skończą w wodzie. Ta palma to jest tutaj już to już jest jej ostatni sezon chyba tutaj. Bardzo wysoka, piękna palma. Zobaczcie, tu można normalnie wejść. To jest, myślę, 1,5 metra wysokości tego podmycia. Idziemy dalej i pokażemy Wam, jak tutaj, bo ktoś, kto tutaj nie bywa często i my też tutaj często nie bywamy, może myśleć, to jest takie sezonowe, wiecie, w tym miesiącu to wywala, a potem to wszystko wraca. Dowodem, że tak nie jest to, co znajduje się po naszej lewej stronie, czyli budynek, który dosłownie się zawala. Nie znamy nazwy tego hotelu. Jest to ewidentnie, że to miejsce już nie jest bezpieczne w ogóle do zamieszkania. Tutaj już Poseidon zadecydował, że ten hotel będzie zamknięty. Nie jest to, jednak nie. Adam, zobacz, tu normalnie są goście hotelowi. Okej, wyedytujemy to. Na pewno można tutaj tanio spędzić wakacje. Green Coast Beach Hotel. TGR pisze, TGR, Hotels and Resorts. Coś takiego, no może tam był, ale to jest dla mnie szokujące, że w ogóle ktoś tutaj jeszcze odważa się. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest ewidentnie już zburzony hotel na linii brzegowej. Tutaj wory z piaskiem. O nie. Kiedyś pewnie piękny hotel.
Tu kolejny. Nie wiem, czy tam ludzie mieszkają, czy to już jest tylko bar. No wygląda to dla mnie dramatycznie, ale ewidentnie tam są ludzie. I tutaj też taka jakaś restauracyjka, bar. To są na pewno starsze hotele, prawda? Przynajmniej, nie wiem, 10-15 lat. A tutaj ostatnio to jest Adaś ten... Nie, to nie jest to, co przeszliśmy tutaj. Nie, tam. Nie, tam dalej. I to jest najgorszy odcinek tak naprawdę, ponieważ tam dalej wszystko się znowu wypłaszcza, czyli to niestety jest taki nieszczęśliwy kawałek tej plaży. Jakby tutaj nie ma, widzisz, nie zatrzymuje nic, żadnych takich spiętrzeń. Tak. Czyli nie ma tam raf chyba za dużo. Nie mamy jeszcze drona, dron już do nas leci, a kiedy będziemy mieli naszego drona, to tutaj polatamy i będzie to dość może jasne, dlaczego akurat ten odcinek, ale prawdopodobnie nie ma rad. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Todo bien? No interesa ahora, pero gracias. Tutaj taki sklepik, łatany. Hola! Zobaczcie, jak wszyscy są bardzo fajnie nastawieni do turystów i przyjaźni. Dlaczego by nie? My jesteśmy fajni ludzie, nie? Bardzo dużo łódek. A to jest taxi boat. O, to jest taxi boat, która podwozi do tych wyjazdów na nurkowanie. Tak, to są jedne z pierwszych tych tutaj konstrukcji, dlatego one już no, pomału się składają do wody. Na szczęście są lekkie konstrukcje takie, wiesz, tutaj to Tak. takie zbite z czegokolwiek. Tak, to łatwo odbudować, a tutaj już jakaś, proszę, wycieczka, pewnie nas, no, Ola, pewnie wycieczka, no, pero gracias. Spotkaliśmy tego fantastycznego pana, który ma tu sklep i zapytaliśmy, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Roberto Lewandowski. Robert Lewandowski tutaj Ese es jest. Lewandowski shop. This is his shop. Chippy chippy. Także, For the people, Poland people, chippy chippy. o jest, bardzo niedrogo dla nas Polaków i słuchajcie, Robert Lewandowski, kto by pomyślał, tutaj sobie dorabia. And beautiful store. Beautiful, always come. Ale się Robert opalił dzisiaj. Beautiful store. Bye Robert. Yeah. That was the best. Tomorrow our kids come, then we will come and maybe buy something. It's the promise, yes. Because we need new shoes. Okay. Do you have any flowers? My friend is yeah, but look. Ale tutaj mamy kapelusze. Yeah. This parrot is cute. Quanto cuesta? The parrot. No, the bird. Okay. No, I'm just asking today, but how much? Parrot. Dollar or pesos? Dollars. Only $40. $40, okay. That's not bad. Oh! Punta Cana Macheta! Sí. Masketes. Masketes, see. Not many people walk with machetes aquí, right? Not many. We were in, have you ever been in Las Terrenas? Samana Peninsula? You want Samana? No, yes, we go there. Okay. We visit Samana. A lot of people walk with machete. Okay, well, you can buy it. Best price for you. Next time I buy machete. Yeah, masketes. Yes, that's so. David will probably like it. So Lovely. we'll come back tomorrow. Tomorrow. Okay. What's your name? James. James Marzina. Okay. Mucho gusto. I'm glad to meet you, man. Glad to meet you. Wielu rzeczy się spodziewaliśmy w Punta Canie, ale że z Robertem będziemy na ty, to powiem szczerze, że nie.
Adama spostrzeżenia są najlepsze. Zobaczcie, do czego służy tutaj ta cegła. To jest montaż dachówki, żeby wiatr jej nie porwał. Kreatywności tutaj nie ma końca. Wszystko jest oczywiście wzmacniane tymi zbrojeniami, ale no przy większych falach to chyba nic nie pomoże. Dziś dotąd było. Czyli tak naprawdę to ten budynek się posypał, ale nie, to jest część tego samego. Oni ciągle po tych schodach jeszcze Tak, wchodzą. no. Podpytaliśmy jeszcze jednego pana, kiedy właśnie się to wszystko tutaj zawaliło i jednak to był wrzesień, czyli tak, był huragan. 23. Tak, 2023 rok. Te budynki. Akurat ten budynek. No ale mimo wszystko to nie jest tak, że... Znaczy czasem się tak zdarza, że jest jeden wielki huragan i wszystko runie, a potem wraca do normy, ale tutaj ewidentnie to podmywa, nie? Od dłuższego czasu. Ciekawe, jak To to... musiało być tak, że oni nie mieli nawet czasu na reakcję, bo oni by coś, wiesz, postawili z przodu powoli, Tak, ale to musiało tak. uderzyć i koniec. Tak, no i do tej pory to jest nie naprawione, smutne, także może jednak wiedzą, że to, także mają na pewno świadomość, że to się tutaj, że problem tutaj istnieje, o, w ten sposób. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. You and me, we got something special, baby. You and me, you and me. I can think this was never. Dzisiaj dołączają do nas dzieciaki. Ile tych dzieci my mamy? Włącznie trójka dzieci podobno ma do nas dojechać, także plany będą bardzo, bardzo ciekawe. Tak naprawdę zależą od tego, co te dzieciaczki chcą tutaj robić, ale zamiar jest taki, żeby skorzystać z kilku wycieczek, na przykład na wyspę Saone, czyli przepiękną wyspę bardzo blisko linii brzegowej, tak naprawdę 30 minut jest tam, nie, co ja mówię, 30 minut motorówką tam się jedzie, albo katamaranem. To jedna z wycieczek. Ja będę spełniać swoje marzenie, czyli będę pływała z delfinami. Adama wystawimy na te rekiny, Bo taniej. bo troszkę jest taniej, tak? Bez zabezpieczenia było 5% taniej, bez klatki. I co jeszcze? Aha, no i resztę zobaczymy. Na pewno chcemy zobaczyć stolicę Dominikany, Santo Domingo, żeby troszkę się tutaj o tym kraju jeszcze poduczyć. Ja już tam byłam, ale niektórzy nie. I to wszystko, na pewno z tego wszystkiego zrobimy jakieś krótkie vlogi. Także zapraszamy. A teraz jeszcze pokażę Wam, jak wygląda ta plaża w okresie, jak to się mówi? Popularnym, czyli kiedy wszyscy tutaj wbijają na plażę. Kiedy jest sezon. Wracając do hotelu, mijamy takie fajne wille, prawdopodobnie już zbudowane kilka lat temu, bo jeszcze ten styl taki zachowują hiszpański, te cegłówki. Mi się to osobiście bardzo podoba, troszkę to wnosi koloru, a potem to już budują takie białe klocki. A tutaj, słuchajcie, chcemy pokazać, Dominikana, to jednak jest Dominikana, jak brakuje pokrywki na studzienkę, no to albo zostawiają to otwarte, czego byliśmy niestety świadkiem w Las Terrenas, albo po prostu zabezpieczają to w ten sposób, żeby powiadomić potencjalnych kierowców o problemie. Yo sé que te gusta. Sol, 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 sol.
sé que te gusta. Yeah, yeah. Oh, yeah. Eso me pasa, mami, por quererte ver mientras eras ajena, y también tu piel en el mismo party, pero otro ser. Estabas más buena que me estremece. Con la boca y placer, si me toca yo te como otra vez. Con la boca y placer, si me toca yo te como otra vez. Lo hago otra vez. Ella era mi parcerita y besaba como niña bendita. Se casó con un pelado fresita, pero no le da lo que necesita, así que me llama a mí pa' pasar la noche. Hago de psicólogo, escucho sus reproches. Él le manda a ella canciones de amores, mientras ella audicionando para 12 corazones. Ay, qué pecado me da ese muchacho tan enamorado, y justo a ella le da por cometer conmigo esos pecados. Somos como un huracán, como el sol derritiendo un helado. No nacimos pa' durar, si no disfruta lo que no ha pasado. Con la boca y placer, si me toca yo te como otra vez. Con la boca y placer, si me toca yo te como otra vez. Suena el ritmo ram pam pam, el baile nos pide más. Debajo de las sábanas nos encontraría. Suena el ritmo ram pam pam, vamos pa' una ronda más. Tu cuerpo se come